Godsworn. Gra wydana 28 marca 2024 przez producenta Thunder Oak Interactive i jest aktualnie we wczesnym dostępie. Grę można kupić na Steam za 99,99 zł, a na GG Deals jak na razie nie ma tańszych ofert. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ten RTS wywołał u mnie nostalgię względem starych gier tego gatunku? Czy mimo, że jest niedokończona, jest godna uwagi? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Keriot. Witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą znalazłem przypadkiem na Steam i która sprawiła, że przypomniałem sobie o grach RTS, które ogrywałem za dzieciaka samemu lub z bratem, jak Warcraft 3, Twierdza Krzyżowiec czy Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie 2. O czym w ogóle jest ta gra? Godsworn to gra, w której wcielamy się w pogańskich bogów, którzy są zaniepokojeni coraz większą ilością wypraw krzyżowych i nakłanianiem mieszkańców na inną wiarę czy innego boga. Ci postanowili coś z tym zrobić i zaangażować się w walkę o wiernych, więc będziemy mieli tutaj liczne walki między pogańskimi bogami a tajemniczym aniołem czy biskupem. A przynajmniej na razie, bo gra jest nadal w trakcie tworzenia. Misji mamy póki co kilka, ale przyznam, że i tak w trakcie tych paru rozdziałów sporo się dzieje i ostatnie zadanie sprawiło, że chcę więcej, bo wydarzyła się ciekawa rzecz i chcę poznać ciąg dalszy tejże historii. Przyjdzie mi jednak jeszcze pewnie trochę poczekać. Co ciekawe, możemy misję robić w kooperacji, gdzie jedna osoba kontroluje jednego boga, a drugi gracz drugiego, w efekcie czego możemy z kimś razem przeżyć tę historię i wspólnie pozbywać się rycerzy. Przyznam, że jest to zajebista opcja i nie przypominam sobie, żebym kiedyś widział coś takiego w RTS-ach. Prócz misji fabularnych mamy również swobodne potyczki, gdzie do dyspozycji mamy kilku bohaterów. Nie ma tutaj podziału na rasy jak na przykład w Warcraftie 3 na orków, nieumarłych, ludzi i tym podobne, a jest na dostępnych bohaterów. Na aktualny stan jest ich 5 i mamy Saule, bogini słońca, Menes, bóg księżyca, Archanioł Michał, prawa ręka boga, Ausrin, bogini świtu oraz po prostu biskup. W ogóle byłem ciekaw, czy są to autentyczne bóstwa bałtyjskie, czy wymyślone, ale sprawdziłem to i faktycznie są to bóstwa pogańskie. Nie znam się na tych mitach kompletnie, więc z czystej ciekawości o tym poszukałem w internecie. Przyznam, że ogromnie mi się spodobała grafika, bo od razu na myśl przyszedł mi Warcraft 3, w którego sporo zagrywałem za dzieciaka i był to mój ulubiony RTS, zaraz obok wcześniej wspomnianej Twierdzy oraz Bitwy o Śródziemie 2. Jest też ciekawa różnica w kwestii budowania miasta, bo tak jak zwykle są ograniczenia względem ilości mieszkańców, ale aby ich mieć, musimy podbijać obozy bandytów, w których są przetrzymywani, więc warto jak najszybciej zebrać armię i uratować ich. W przeciwnym razie zrobi to przeciwnik i możemy mieć utrudnione zadanie, bo mieszkańcy prócz budowania to i zajmują się modlitwami, a dzięki modłom możemy ulepszyć naszą świątynię, a ta zezwala nam na nowe budowle i jednostki. Ogólnie to mimo, że nie posiadam zbytnio wiedzy o mitologiach, to od dziecka się nimi fascynowałem i uwielbiałem czytać o bóstwach czy stworach z różnych wierzeń. Tutaj prócz bóstw mamy różne istoty nawiązujące do mitologii, jak chociażby Leszy czy Pukis. Przypadła mi do gustu różnorodność umiejętności bohaterów, gdyż każdy ma jakieś swoje uniwersalne moce i możemy je rozwijać co poziom tak jak chcemy, a moce są tu naprawdę ciekawe. Chociażby w przypadku boga księżyca zdolność zamiany zwykłych rycerzy w wilki, czy bogini słońca może rozkazać wybudowanie drzewa, na których rosną złote jabłka i dzięki któremu będziemy dostawać więcej złota. Także mamy tu i umiejętności bojowe i pomocne w budowaniu miasta. Mało kiedy podoba mi się jakoś szczególnie muzyka w produkcjach, które recenzuję, bo jestem dość wybredny, ale tutaj mi się ogromnie spodobała, bo miałem takie wrażenie klimatu muzycznego chociażby z Wiedźmina 3. Także nie dość, że samo budowanie armii, miasta i pokonywanie wrogów było dla mnie przyjemne, to i zajebiste utwory mi towarzyszyły. Sam motyw muzyczny w menu jest cudowny. Gra mi się bardzo podoba, ale czy są jakieś minusy czy błędy? Póki co nie napotkałem żadnych rażących problemów w tym tytule, co jest dla mnie dość imponujące, bo w końcu to wczesny dostęp, ale być może mi się po prostu nic nie wydarzyło w trakcie gry. Jedynie jaki mam problem, to mi mało. Naprawdę, mało mi. Historia i bohaterowie czy bogowie przedstawieni tutaj są naprawdę ciekawi. Aktorzy głosowi, zwłaszcza w przypadku boga księżyca, są klimatyczni i cudownie mi się ich słuchało. Rozgrywka dała mi dużo frajdy i strzeliła mi w pysk z otwartej dłoni z napisem sentyment, bo znów mogłem się zanurzyć w gatunek dzieciństwa.
Mimo wszystko mi po prostu mało i jestem ciekaw, co twórcy jeszcze tu dodadzą i czy będzie więcej bogów, więcej wątków, historii i tym podobne. Bo gra ma naprawdę niezłe oceny na Steam i liczę na to, że twórcy będą regularnie grę ulepszać. I z tego co widzę, to robią to, bo jakiś czas temu chociażby dodali właśnie nowego bohatera, czyli biskupa. Co ważne, prócz kooperacji w misjach fabularnych, to i możemy toczyć potyczki ramię w ramię z przyjaciółmi lub wręcz przeciwnie, czyli walczyć przeciwko sobie w opcji multiplayer. Także mamy tutaj naprawdę ciekawą produkcję z motywem poganów przeciwko wyprawom krzyżowym i to w ładnej oprawie graficznej, z przyjemną muzyką i krwawymi walkami, więc ta produkcja posiada cechy RTS-a, który naprawdę mnie wciągnął. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie nie napotkałem błędów, które bym pamiętał, przyznam, więc albo ich nie było, albo były tak mało znaczące, więc jest dobrze. Audio. Muzyka jest przyjemna i klimatyczna. Ogromnie pomaga mi się wciągnąć w ten klimat pogański oraz wczuć w historię oraz potyczki. Gameplay. Budowanie armii i miasta jest satysfakcjonujące, ale i wymagające, bo trzeba jak najszybciej zdobyć mieszkańców, by pomogli z modułami i rozbudową, bo w przeciwnym razie będzie nam ciężko, by mieć przewagę nad wrogiem. Dodatkowo bohaterowie oraz ich umiejętności potrafią niezwykle urozmaicić bitwy, także bawiłem się bardzo dobrze. Grafika. Mimo że wolę ciemne kolory, to ta jaskrawość mi się ogromnie podobała i zarówno modele postaci, efekty zaklęć oraz tło było przyjemne dla oka. Podsumowując, Godsworn to gra, której się kompletnie nie spodziewałem, bo przyznam, że z moim bratem od dawna nie znaleźliśmy ciekawego dla nas RTS-a. Oboje wychowaliśmy się na tym gatunku i mocno go chłonęliśmy. Jeśli twórcy dobrze rozwiną ten tytuł, to myślę, że zakorzeni się on głęboko w moim serduszku, tak jak Warcraft, Kozacy, Bitwa o Śródziemie i tak dalej. Ja ogromnie polecam ten tytuł, zwłaszcza dla osób, które również kochają gatunek RTS oraz brakuje im czegoś nowego. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej! Chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!